29 czerwca 1915 roku Piotrogrodzka Agencja Telegraficzna donosiła o cudownym ocaleniu polskiego pasażera. Do Mińska powrócił z Ameryki włościanin Jurczyk, który odbył podróż przez ocean na Lusitanii. Gdy nastąpił wybuch na parowcu, Jurczyk wyleciał za burtę, złapał rękoma deskę i trzymał się na powierzchni wody przez 4 godziny, po czym stracił przytomność. Opowiadania Jurczyka o ostatnich chwilach Lusitanii są pełne nie dającego się opisać tragizmu. Tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci, nieprzytomnych z przerażenia, biegały po pokładzie, rzucały się do szalup i do wody z rozdzierającym duszę wołaniem o ratunek. Parowiec utrzymał się na wodzie przez 5 minut, po czym znikł w falach morskich, zabierając ze sobą liczne ofiary. Razem z Jurczykiem powracało na pokładzie Lusitanii 77 włościan z guberni mińskiej. Uratowało się tylko 2. Katastrofa Lusitanii. Fakty, mity i tajemnice morskiej tragedii. Niestety imię jedynego Polaka, który wówczas ocalał, pozostaje nieznane. Ale nie jest to jedyna tajemnica dotycząca tej katastrofy morskiej. Mimo że od tej tragedii, w wyniku której zginęło 1201 osób, minęło ponad 100 lat, wciąż nie do końca znamy przyczyny, dla których ten potężny liniowiec 7 maja 1915 roku w ciągu zaledwie 18 minut poszedł na dno u wybrzeży Irlandii. Czy jedna torpeda wystrzelona z niemieckiego ubota mogła doprowadzić do takiej katastrofy? Na pewno nie na takim statku jak Lusitania, który na trafienie pojedynczą torpedą był odporny zarówno z powodu swoich rozmiarów, jak i stosowania grodzi wodoszczelnych. Po pierwszej eksplozji nastąpił jednak drugi, znacznie silniejszy wybuch, a jego źródło pozostaje nieznane i wciąż tonie wśród rozmaitych hipotez. Tych wątpliwości nie rozwiały ani ujawniane z czasem dokumenty, ani prowadzone do dziś badania wraku. W dzisiejszym filmie spróbujemy odtworzyć okoliczności zatopienia Lusitanii, przedstawić przebieg akcji ratunkowej i omówić najważniejsze hipotezy dotyczące przyczyn drugiej eksplozji. Postawimy też pytanie, czy tragedia ta rzeczywiście przyczyniła się do przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. Ponadto opowiemy o samym statku, jego pasażerach i przewożonym ładunku, w tym o kontrabandzie na pokładzie. Zapraszamy Was do obejrzenia najnowszego odcinka. Jeżeli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału, to nie zapomnijcie, prosimy o zostawieniu komentarza, wciśnięcia kciuka do góry i subskrypcji. Zaczynamy. Łowca. W pierwszych latach XX wieku ostatecznie upadł porządek europejski ustanowiony na Kongresie Wiedeńskim, opierający się na równowadze 5 największych mocarstw europejskich. Narastający konflikt ostatecznie doprowadził latem 1914 roku do wybuchu Wielkiej Wojny, z czasem nazwanej I wojną światową. Oprócz działań na lądzie i w powietrzu, również morza i oceany stały się areną walczących stron. Najbardziej zaciekłe zmagania toczyły najpotężniejsze wówczas marynarki wojenne Imperium Brytyjskiego i Cesarstwa Niemieckiego. 3 listopada 1914 roku Brytyjczycy rozpoczęli blokadę morską, chcąc odciąć przeciwnika od dostaw surowców strategicznych i żywności, w tym przede wszystkim pszenicy. Morze Północne i kanał La Manche zostały ogłoszone strefą wojenną, a statki państw neutralnych były poddawane szczegółowej kontroli. W Rzeszy Niemieckiej coraz bardziej zaczęto odczuwać głód, co oczywiście w największym stopniu dotyczyło ludności cywilnej. W lutym 1915 roku Frankfurter Zeitung donosił:
Nasi wrogowie walczą z nami nie tylko przy pomocy swoich armii i flot wojennych, nie tylko przy pomocy prochu i granatów oraz pozostałych broni stosowanych przy nowoczesnych sposobach prowadzenia wojny. Ich zamiarem jest dodatkowo wygłodzenie naszej ludności, żeby zmusić nas do pokoju. Szczególnie celuje w tym pozbawiona jakichkolwiek wyrzutów sumienia Anglia. Za szczególnie niemoralne uznawano w Rzeszy nie tylko łamanie dotychczasowego prawa międzynarodowego poprzez blokowanie statków i wybrzeży państw neutralnych, ale również ukrywanie przynależności państwowej statków floty handlowej. W związku z powyższym, by przełamać blokadę, 4 lutego 1915 roku Rzesza Niemiecka ogłosiła wody Wielkiej Brytanii i Irlandii obszarem działań wojennych. W obwieszczeniu informowano m.in. Od 18 lutego 1915 roku każdy napotkany na tym obszarze wojennym statek handlowy wroga zostanie zniszczony bez względu na nieuchronność wynikających z takiej sytuacji niebezpieczeństw dla załogi i pasażerów. Również statki neutralne narażają się na tym terenie działań wojennych zarówno na niebezpieczeństwo zatopienia ze względu na zarządzone przez rząd brytyjski 31 stycznia nadużywanie flag neutralnych, jak i nie dających się uniknąć w czasie wojny na morzu przypadkowych sytuacji, w których obliczone na wrogie statki ataki trafić mogą również statki neutralne. W tym czasie niemieckie uboty zaczęły szybko pracować na miano skutecznej i śmiercionośnej broni. I choć w początkach 1915 roku z niespełna 30 łodzi podwodnych będących w dyspozycji marynarki cesarskiej tylko 1/3 była sprawna, to do maja zatopiły one łącznie 92 statki i okręty. Jedną z tych niemieckich łodzi polujących wówczas na morzach i oceanach był zbudowany w 1913 roku w Stoczni Gdańskiej U-20. Mierzący 64 metry długości i zaledwie 6 metrów szerokości okręt o wyporności 650 ton na powierzchni i 827 ton w zanurzeniu był wyposażony w 4 wyrzutnie torpedowe, 2 na dziobie i 2 na rufie oraz 1 działko. Na każdym patrolu w skład jego uzbrojenia wchodziło od 6 do 9 torped kalibru 500 mm, które mogły osiągnąć prędkość 27 węzłów i razić cele na dystansie do 9800 metrów. Kapitanem tego ubota w 1915 roku był 30-letni wówczas Walter Schwiga. Oficer bardzo towarzyski i powszechnie lubiany, a przy tym, co najważniejsze, mający niezbędne doświadczenie. W cesarskiej marynarce wojennej służył od 1903 roku, a od 1911 roku pływał na łodziach podwodnych. Po służbie w randze flageleutnanta na U-14 19 września 1914 roku Schwiga został awansowany do stopnia kapitan-leutnanta. 16 grudnia tego samego roku objął dowództwo nad U-20, a już wkrótce jego nazwisko na stałe miało zapisać się na kartach historii. Ofiara. Zwodowana w 1906 roku RMS Lusitania była jednym z najbardziej imponujących liniowców swoich czasów. Wraz z bliźniaczą Mauretanią stanowiły w swoim czasie największe, najszybsze i niezwykle luksusowe statki na szlaku atlantyckim. Długość całkowita Lusitanii wynosiła 240 metrów, a szerokość niespełna 27 metrów. Wyporność, w zależności od źródła, wynosiła od 38 000 do 44 000 ton. A na swój pokład ten brytyjski parowiec liniowy mógł zabrać ponad 3000 pasażerów i członków załogi. Jeden z nich wspominał, że gdyby to on musiał zbudować arkę, po prostu wyczarterowałby Lusitanię, bo z pewnością pomieściłaby parę zwierząt każdego żyjącego gatunku.
Statek był zaprojektowany tak, by w razie wojny mógł zostać szybko uzbrojony i służyć jako krążownik pomocniczy. Stąd obecność 12 stanowisk poddziała oraz konstrukcja kadłuba wzorowana na pancernikach. Bunkry węglowe rozmieszczono zaś wzdłuż burt tak, by działały jako dodatkowa warstwa ochronna. Ten niebotycznych rozmiarów potwór morski zużywał ogromne ilości paliwa. Podpokład zabierał 5690 ton węgla. Gdy stał w porcie, zużycie wynosiło około 140 ton dziennie, a w rejsie te wartości gwałtownie wzrastały nawet do 840 ton dziennie. 192 paleniska podgrzewało 25 cylindrycznych kotłów Scotch, które wytwarzały parę obracającą 4 ogromne turbiny parowe, pozwalające osiągnąć prędkość maksymalną ponad 26 węzłów, co czyniło liniowiec jednym z najszybszych pływających wówczas statków pasażerskich. Ustępował jedynie zwodowanej nieco później Mauretanii oraz niszczycielom i najnowocześniejszym pancernikom klasy Queen Elizabeth. Dla wielu współczesnych był to wręcz cud nowoczesności. Statek posiadał system wentylacji, który umożliwiał pasażerom podróżowanie w komfortowych warunkach na każdym z 7 pokładów. Był wyposażony w elektryczne podnośniki, a także system telegrafii bezprzewodowej pozwalającej na komunikację z lądem na odległość nawet kilkuset kilometrów. Podczas jednego z rejsów próbnych w 1907 roku pasażer z Rhode Island tak określił Lusitanię. Było to ucieleśnienie wszystkiego, co ludzkość wie i wynalazła do dnia dzisiejszego. Nic więc dziwnego, że statek był dumą Wielkiej Brytanii i linii Cunarda. Nazwa Lusitanii pochodziła od starożytnej rzymskiej prowincji obejmującej tereny Portugalii i południowo-zachodniej Hiszpanii, zamieszkanej niegdyś przez uchodzący za prosty i żyjący z grabieży wojowniczy lud. Liniowiec, który na co dzień pieszczotliwie nazywano Lucy, w niczym jednak nie przypominał surowości swoich patronów, a jego wnętrza zachwycały przepychem i rozmachem. Za tym majestatem kryła się jednak skomplikowana konstrukcja i liczne problemy techniczne. Już podczas pierwszej zimy stolarka w luksusowych wnętrzach zaczęła się wypaczać, a statek wymagał wzmocnień z powodu silnych wibracji. W kuchni wybuchł piec, rury pękały na mrozie, a tysiące zamontowanych żarówek przepalało się w niezwykłym tempie. Mimo to Lusitania pozostawała szybka, wygodna i uwielbiana przez pasażerów. Do 1915 roku odbyła ponad 200 rejsów przez Atlantyk. Wszystkie odbyły się bez większych problemów. A w razie zaś wystąpienia takowych, w maju 1915 roku załoganci mieli do dyspozycji 22 standardowe łodzie ratunkowe i 26 składanych. Na przełomie kwietnia i maja 1915 roku, cumując wówczas w USA, jednostka szykowała się do następnej transatlantyckiej podróży, a trasę Nowy Jork-Liverpool miały przemierzyć kolejne setki zadowolonych pasażerów. Szczegółowe dane dotyczące ich liczby są rozbieżne. Według jednego z zestawień na liście pasażerów znalazło się 949 obywateli brytyjskich, w tym Kanadyjczycy, 71 Rosjan, w tym przywołany przez nas jegomość z polsko brzmiącym nazwiskiem Jurczyk, 15 Persów, 8 Francuzów, 6 Greków, 5 Szwedów, 3 Belgów, 3 Holendrów, 2 Włochów, 2 Meksykanów, 2 Finów i po jednym podróżnym z Danii, Hiszpanii, Argentyny, Szwajcarii, Norwegii i Indii. Amerykanów, jak wynika z oficjalnego rejestru Cunarda, było 189. Wśród podróżnych wiele było dzieci. Charles Sumner, dyrektor nowojorskiego biura Cunarda, w dniu wypłynięcia zapewniał dziennikarzy, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Statki brytyjskie są konwojowane. Królewska marynarka wojenna bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie brytyjskie statki, szczególnie za jednostki Cunarda.
Lusitanią dowodził jeden z najlepszych dowódców Cunarda. Słynący z dokładności, szybkości i skuteczności, kapitan William Thomas Turner. Wielką wagę przykładał on do nawigacji i warunków pogodowych. W 1909 roku pod jego dowództwem Lusitania podczas rejsu z Liverpoolu do Nowego Jorku pokonała tę trasę w 4 dni, 11 godzin i 42 minuty, utrzymując średnią prędkość 25,85 węzła. Wyczyn ten odebrał Niemcom błękitną wstęgę Atlantyku za osiągnięcie największej prędkości przepłynięcia tego oceanu. Thomas Mahony, jeden z marynarzy służących na Lusitanii, o swoim dowódcy mówił: „To najodważniejszy kapitan, pod jakim służyłem”. Już wkrótce ten doświadczony oficer miał to po raz kolejny udowodnić. Polowanie. Proklamacja niemiecka z 4 lutego 1915 roku, informująca o tym, że wody Wielkiej Brytanii i Irlandii będą stanowiły obszar działań wojennych, wprawiła we wściekłość amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona. 10 lutego 1915 roku pisemnie wyraził niedowierzanie, że Niemcy mogli choćby pomyśleć o wykorzystaniu okrętów podwodnych przeciwko flocie cywilnej krajów neutralnych. Ostrzegł przy tym, że uzna Niemcy za w pełni odpowiedzialne za każdy incydent, w którym ucierpi amerykański statek albo obywatele. Mimo rozłamu po tym ultimatum wśród niemieckich dowódców i polityków, decydujący głos w tej sprawie uzyskali zażarci zwolennicy prowadzenia wojny podwodnej. Zachowywano jednak przy tym sporą ostrożność. 22 kwietnia ambasada niemiecka w 50 największych amerykańskich gazetach zamieściła ostrzeżenia o potencjalnym niebezpieczeństwie, które może grozić pasażerom na wodach wokół Wielkiej Brytanii, przypominając, że Niemcy ogłosiły je strefą wojenną. 1 maja po raz kolejny ukazało się ogłoszenie o treści: pasażerom, którzy zamierzają udać się w podróż przez Atlantyk, przypomina się, że pomiędzy Niemcami i ich sojusznikami, a Wielką Brytanią i jej sojusznikami istnieje stan wojny. Strefą walk objęte jest morze wokół Wysp Brytyjskich. Zgodnie z oficjalną deklaracją rządu cesarskiego Niemiec, statki pływające w tym rejonie pod banderą Wielkiej Brytanii lub jej sojuszników mogą zostać zniszczone. Pasażerowie, którzy podróżują w strefie działań wojennych na statkach Wielkiej Brytanii lub jej sojuszników, czynią to na własne ryzyko. Jak się miało wkrótce okazać, była to złowieszcza, a zarazem prorocza zapowiedź nieuchronnego. Jeszcze tego samego dnia 2 amerykańskie statki handlowe Cushing i Gulflight poszły na dno. Drugi zatopiony przez niemiecki okręt podwodny. Śmierć poniosło 3 Amerykanów, co już wówczas wywołało wstrząs w Stanach Zjednoczonych. Napięcie rosło. Kapitan mającej wyruszyć w rejs Lusitanii był jednak pewny swojego statku, twierdząc, że jest on zbyt szybki, by jakakolwiek łódź podwodna mogła ją dogonić. A mówienie o torpedach było w jego mniemaniu największym żartem, jaki słyszał od wielu dni. Zapewne właśnie ta wielka pewność siebie sprawiła, że w trakcie rejsu nie przykładano należytej uwagi do szkoleń załogi i pasażerów na wypadek konieczności ewakuacji. Na statku panowała swoista beztroska w tym zakresie. Lusitania wypłynęła z Nowego Jorku w południe w sobotę 1 maja 1915 roku. Podróż przebiegała bez większych zakłóceń. Nie licząc początkowego incydentu ze złapaniem 3 pasażerów na gapę, jak się później okazało Niemców, którzy nie byli skorzy do wyjaśnień. Uznano ich za szpiegów i zamknięto w jednym z pomieszczeń statku. Sprawa nie wzbudziła jednak większego zainteresowania. Lusitania majestatycznie wyruszała w swój kolejny rejs. Już w trakcie podróży kapitan Turner, aby nieco zminimalizować koszty, nakazał wyłączyć 4. kotłownię, wskutek czego prędkość maksymalna zmniejszyła się do 21-22 węzłów.
Życie na statku toczyło się swoim zwykłym rytmem. Atmosfera nieco stężała dopiero 6 maja, kiedy to Lusitania weszła w strefę działań wojennych. Kapitan zarządził przerwę w dostawie prądu, nakazał zakrycie świetlików w pomieszczeniach publicznych, ustawił podwójne punkty obserwacyjne, zamknął wodoszczelne drzwi i nakazał wysunięcie łodzi ratunkowych nad wodę. Tymczasem kapitan Walter Schwiga, dowódca niemieckiej łodzi podwodnej U-20, wypływał na swój kolejny rejs patrolowy. Początkowo pogoda była słaba i szczęście mu nie sprzyjało. Po opłynięciu Wysp Brytyjskich 4 maja wieczorem po godzinie 19 jego łódź podwodna dotarła do wybrzeża Irlandii. Zasadniczym celem misji było niszczenie angielskich transportów wojska i materiałów wojennych wysyłanych w kierunku Dardaneli, ale póki co nie wypatrzył żadnego transportu. Następnego dnia U-20 kontynuował kurs, płynąc na południe z niewielką prędkością około 5 węzłów. Nic się nie działo, aż nagle, tuż przed godziną 17, u wybrzeży hrabstwa Cork, Schwiga zauważył szkuner Earl of Lathom. Podpłynął do niego i przez megafon nakazał zaskoczonej załodze zatrzymać się, spuścić szalupę i natychmiast oddalić się od statku. Gdy tylko marynarze zaczęli odpływać, wydał własnej załodze rozkaz rozpoczęcia ognia z działa pokładowego. Ale mimo sporych umiejętności ich żołnierskie szczęście im nie sprzyjało, a ogień był wyjątkowo niecelny. Dopiero za 12 strzałem bezbronna jednostka wroga poszła na dno. Schwiga był niepocieszony, że musiał zmarnować tyle amunicji na tak łatwy cel. Na dalsze rozmyślanie nie miał jednak czasu, bo już kilka godzin później, kiedy zapadł zmierzch nieopodal Fastnet Rock, pojawił się kolejny brytyjski parowiec Caio Romano o wyporności około 3000 ton. Odpalona torpeda z niewiadomych przyczyn nie trafiła jednak swojego celu, a statek pośpiesznie się oddalił. Schwiga był w opałach. Za dużo już narozrabiał. Informacja o jego obecności w tym rejonie musiała dotrzeć do brytyjskiej admiralicji i należało spodziewać się kłopotów. Niemiecki kapitan postanowił jednak zaryzykować i nie kończyć jeszcze swojego rejsu. 6 maja, gdy U-20 powoli płynął wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Irlandii przez wody nazywane kanałem Świętego Jerzego, w pewnej chwili na sterburcie niemiecki kapitan zauważył brytyjski frachtowiec Candidate o wyporności 5000 ton. Nie wahając się ani chwili, nakazał ostrzelać statek z działa pokładowego i rozpocząć pościg. Po 2 godzinach dopadł zdobycz, unieruchamiając ją dzięki trafieniu w mostek kapitański. Przerażona załoga opuściła na wodę szalupy i odpłynęła. Schwiga chciał dobić przeciwnika torpedą, ale ta mimo trafienia w cel nie doprowadziła do jego zatopienia. Załoga U-20 rozpoczęła zatem ostrzał z działa, strzelając dopóki dziób statku nie uniósł się nad wodę. Była godzina 10:30. 10 minut później niemiecki kapitan zauważył na horyzoncie kolejny potencjalny cel, ale ten szybko się oddalił. Godzinę później, tuż przed godziną 13, na backburcie ukazał się brytyjski frachtowiec Centurion o wyporności około 6000 ton. Niemiecki kapitan nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu, które wreszcie zaczęło mu sprzyjać. Podpłynął do swojego celu i z 300 metrów wypuścił torpedę. Nie czekał, aż statek zniknie pod wodą i postanowił zakończyć polowanie. Zostały mu już tylko 3 torpedy. O godzinie 14:15 wyznaczył kurs, który miał wyprowadzić U-20 na otwarte morze. W dzienniku wojennym zapisał: ponieważ mgła się nie podnosi, postanowiłem rozpocząć podróż powrotną. Na drodze do tragedii. Między sobotą 1 maja a piątkiem 7 maja niemieckie łodzie podwodne zatopiły 23 statki handlowe na wodach na południe od Irlandii, przez które przepływała Lusitania.
Jednak ani jedna wiadomość o tych atakach nie dotarła do kapitana statku. Turner wieczorem 6 maja otrzymał enigmatyczne ostrzeżenie z biura admiralicji w Queenstown, nadane clearem bez szyfrowania. Aktywność okrętów podwodnych u południowego wybrzeża Irlandii. Chwilę później dotarła do niego druga, zakodowana wiadomość, by trzymać się środka drogi wodnej i mijać wejścia portów z maksymalną prędkością. Atmosfera na mostku kapitańskim stała się napięta. Zagrożenie było jak najbardziej realne. W piątek, 7 maja, o świcie, Lusitania weszła w obszar gęstej mgły. Była to istna ściana mleka. Około godziny 8 kapitan Turner, ze względu na zmniejszoną widoczność, nakazał zredukować prędkość do 18, a następnie 15 węzłów. Mgła zaczęła unosić się dopiero około godziny 11. Pół godziny później admiralicja wydała ogólne ostrzeżenie o aktywności niemieckich ubotów 20 mil na południe od Conning Beck, przez co Turner nakazał skorygować kurs i płynąć bliżej wybrzeża. Kiedy otrzymał kolejną wiadomość od admiralicji, według której jego statek wyszedł już ze strefy zagrożenia i miał prostą drogę do portu docelowego, zwiększył prędkość do 18 węzłów. W tym samym czasie na pokładzie płynącego pod wodą U-20 dało się wyczuć wielkie podniecenie. Przed południem odnotowano statek o bardzo dużym silniku przepływający bezpośrednio nad łodzią. Okazał się nim być brytyjski krążownik HMS Juno o wyporności około 6000 ton. Ze względu na prędkość, z jaką się poruszał, niemiecki kapitan nie podjął decyzji o ataku. Wracał już do domu. Była godzina 12:15, gdy niemiecka łódź podwodna wynurzyła się i niespodziewanie na horyzoncie dostrzeżono kłęby czarnego dymu. Kapitan nakazał natychmiastowe zanurzenie. O godzinie 13:20 czasu Greenwich, czyli 14:20 czasu niemieckiego, który będzie nam towarzyszył w dalszej narracji, Szwiga odnotował pojawienie się wielkiego parowca. Mimo obrania zbieżnego kursu i rozwinięciu pełnej prędkości 9 węzłów, ten jednak szybko się oddalał. Kapitan Turner, stojąc na mostku kapitańskim Lusitanii, zamierzał utrzymać stałą prędkość 18 węzłów. Jednocześnie jednak nie wiedział, gdzie dokładnie się znajduje. Wydał więc niefortunny, jak się później okazało, rozkaz zwrotu na sterburtę, by ustawić statek równolegle do wybrzeża i wziąć 4-punktowy namiar niezbędny nawigatorowi do precyzyjnego ustalenia pozycji statku. Ten manewr, jak i kilka poprzednich, sprawiały wrażenie, jakby Lusitania zygzakowała, by uniknąć okrętów podwodnych. W efekcie spowodowało to śmiertelne zagrożenie. Kolejne wydarzenia najlepiej oddają lakoniczne zapiski z dziennika niemieckiego kapitana. 2:20 po południu. Dokładnie z prawej, z przodu, widoczny parowiec z 4 kominami, wieloma masztami, który przecina prostopadle nasz kurs, napływając z południowego zachodu i kieruje się na Galley Head. Statek jest typem parowca pasażerskiego. 2:25 po południu. Skręciłem przez sterburtę w nadziei, że parowiec będzie płynął wzdłuż irlandzkiego wybrzeża. 2:35. Parowiec skręca, obierając kurs na Queenstown. Dzięki temu zbliża się do nas na odległość strzału torpedowego. Płyniemy całą naprzód, aby zająć odpowiednią pozycję. 3:10. Strzał torpedowy z dystansu 700 metrów. Torpeda ustawiona na 3 metry zanurzenia. Trafienie na wysokości tylnej krawędzi pomostu. Niezwykle silny wybuch. Po nim pojawiła się wielka chmura dymu. Cała masa szczątków wzbiła się w powietrze na wysokość kominów. Po wybuchu torpedy musiała nastąpić jeszcze jedna eksplozja. Kocioł albo amunicja. Mostek i miejsce, gdzie uderzyła torpeda, rozerwane na dużej szerokości. Wybuchł ogień. Statek zastopował i bardzo szybko przechylił się na prawą burtę. Jednocześnie zanurzył się dziób. Wyglądało na to, że w krótkim czasie może się przewrócić. Na dziobie można rozpoznać nazwę Lusitania, wypisaną złotymi literami. Kominy pomalowane są czarną farbą. Oznaczenia armatora zamalowane,
Brak bandery. Zatonięcie. Marynarz Leslie Morton, znajdujący się na dziobie Lusitanii, jako pierwszy zauważył sunącą ku liniowcowi torpedę. Było jednak zbyt późno, by cokolwiek zrobić. Torpeda, wypełniona 140 kg ładunku wybuchowego, trafiła w statek w prawą burtę tuż pod mostkiem kapitańskim, między pierwszym a drugim kominem na głębokości około 3 metrów. Była godzina 14:10 czasu Greenwich. W jednej chwili powstała wyrwa o powierzchni blisko 20 metrów kwadratowych. To było jednak niewystarczające, by posłać na dno takiego kolosa. Zupełnie niespodziewanie, kilka sekund później nastąpiła jednak kolejna eksplozja, o wiele silniejsza, która przesądziła o losie statku. O dziwo, nie było to dzieło kapitana Schwiegera, ale o tym dowiemy się później. Sytuacja stawała się być kuriozalną. Oliver Percy Bernard, angielski architekt i projektant, wspominał po latach: mam wrażenie, że wszyscy, nawet kobiety i dzieci, byli raczej zdumieni i zaskoczeni niż przerażeni świadomością, że niebezpieczeństwo, wyśmiewane przez 5 poprzednich dni, nagle stało się realne. Niemiecki blef okazał się prawdą. Kapitan Turner zachował zimną krew i natychmiast nakazał skierować Lusitanię w stronę Irlandii w celu wyrzucenia statku na brzeg. Ster nie do końca był jednak posłuszny. Przechył prawej burty stopniowo wzrastał. Podłużne bunkry węglowe spotęgowały uszkodzenia wyrządzone przez torpedę i woda została zatrzymana na jednej burcie. Powstały przechył spowodował, że łodzie ratunkowe znajdujące się na jednej burcie statku wychyliły się do środka, co skutecznie uniemożliwiło ich zwodowanie. Z kolei te na drugiej burcie wychyliły się na zewnątrz. Woda miała temperaturę 10 stopni Celsjusza, tak więc skuteczne zwodowanie szalup było kwestią życia i śmierci. Ostatecznie udało się spuścić jedynie 6 łodzi ratunkowych o numerach 1, 11, 13, 15, 19 i 21. Wszystkie ze sterburty. Pozostałe roztrzaskały się, bądź też zostały do końca uwięzione i nie mogły być wykorzystane w akcji ratunkowej. Od trafienia torpedy do czasu, gdy statek poszedł na dno, upłynęło zaledwie 18 minut. Niestety spieszące z pomocą trawlery rybackie i małe łodzie potrzebowały o wiele więcej czasu na dotarcie, gdyż miejsce katastrofy znajdowało się aż 10 mil od wybrzeża Irlandii. Pasażerowie początkowo byli bardziej zdezorientowani niż spanikowani, ponieważ nie mogli zrozumieć, co się dzieje. Wielu nie miało założonych pasów ratunkowych. Część w ogóle nie wiedziała, jak je poprawnie założyć. Dostanie się do szalup, jak zwykle w takich przypadkach, graniczyło z cudem, stąd wielu, którym udało się wydostać na pokład, skakało wprost do lodowatego morza. Byliśmy w wodzie. Moje dziecko krzyknęło i oboje zanurzyliśmy się pod wodę. Kiedy wypłynęłam na powierzchnię, dziecka już nie było. Wspominała po latach jedna z cudem ocalałych kobiet z zatopionego przez niemieckiego ubota liniowca oceanicznego. Powiem wam jedno, w takich chwilach nie myśli się o Bogu. Wtórowała jej kolejna z ofiar niemieckiego ataku. Punktualnie o godzinie 14:33 radiostacja na Old Head of Kinsale przesłała do admiralicji depeszę składającą się z 2 słów. Lusitania zatonęła. Akcja ratunkowa była niezwykle chaotyczna i trwała wiele godzin. Gdy pierwsze statki ratunkowe dotarły do portu Queenstown, zapadała już noc. Pierwszy z nich przybił do nabrzeża o godzinie 20:10, a po nim za kilkadziesiąt minut kolejny i kolejny. I tak przez wiele godzin. Następnego dnia trawlery kursowały między miejscem tragedii a Queenstown, przywożąc już tylko zastygłe w bezruchu lodowate ciała ofiar. Pośpiesznie uruchomiono 3 prowizoryczne kostnice, by ocaleli mogli dokonać identyfikacji zmarłych.
Do sobotniego popołudnia amerykański konsul sporządził listę zidentyfikowanych ciał i przekazał ją telegraficznie krewnym ofiar w celu uzyskania dalszych instrukcji. Pierwsze pogrzeby ofiar rozpoczęły się w poniedziałek 10 maja, ale jeszcze przez wiele tygodni pojedyncze ciała były wyrzucane na brzegach aż do wysp Aran i na wschód aż do Bery w Walii. W wyniku niemieckiego ataku zginęło 1201 pasażerów i członków załogi. Kapitan Turner, którego niektórzy historycy obarczają winą za tragedię, do końca pozostał na mostku kapitańskim. Jego zegarek kieszonkowy, który trafił po latach do muzeum w Liverpoolu, zatrzymał się punktualnie na godzinie 14:36 i 15 sekund. Kontrowersje. W czasie feralnego rejsu Lusitania w swoich ładowniach przewoziła 4,2 miliona naboi karabinowych firmy Remington, 1250 skrzyń z 5000 uzbrojonych szrapneli kalibru 8,4 cm o łącznej wadze 52 ton oraz 18 skrzyń z 3240 zapalnikami do granatów. Ponadto w ładowniach znajdował się również proch aluminiowy, który po wyrzuceniu w powietrze przez uderzenie torpedy jest wybuchowy w odpowiednich stężeniach. Cały ten materiał wojenny był w zupełności wystarczający do tego, by w razie eksplozji posłać statek na dno. Dodatkowo stanowił kontrabandę, co oczywiście było niezgodne z prawem międzynarodowym. Dwuznaczność tego ładunku potęgował fakt, iż Lusitania była krążownikiem pomocniczym. Właśnie te argumenty podnosili Niemcy, broniąc przed całym światem decyzji o zatopieniu statku przez kapitana Schwiegera. Lista ofiar, w tym wielu dzieci, była jednak zbyt długa, by zyskały one na znaczeniu w toczącej się wówczas dyskusji. Kwestia ładunku nabiera jednak zupełnie innego znaczenia, kiedy rozważa się przyczyny drugiego wybuchu, który, jak już wiemy, okazał się śmiertelnym ciosem dla statku i doprowadził do jego błyskawicznego zatonięcia. Według oficjalnej wersji niemiecka łódź podwodna U-20 wystrzeliła z odległości 700 metrów w kierunku statku tylko jedną z 3 posiadanych torped, która trafiła w dziobowy bunkier węglowy między czołową kotłownią a magazynem. W połowie lat 90. XX wieku potwierdziły to badania morskiej ekspedycji doktora Roberta Ballarda. Niektórzy podważają te ustalenia, słusznie wskazując, że skoro wrak leży na burcie, w którą został trafiony, to trudno jest dokładnie ustalić miejsce trafienia, a relacje w tej mierze nie są ze zrozumiałych względów jednoznaczne. Stąd też, nawet znając rozmieszczenie ładunku, nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy za drugi wybuch na statku odpowiadała detonacja proszku aluminiowego, amunicji i szrapneli, czy też była to jeszcze inna przyczyna. Już w pierwszych dniach po tragedii było to pożywką dla licznych teorii spiskowych, takich jak sabotaż i detonacja bomby rurowej, uderzenie drugiej torpedy wystrzelonej z innej łodzi podwodnej znajdującej się wówczas w tamtym rejonie, czy też wybuch jednego z kotłów parowych. Niektórzy badacze wskazują, że najbardziej prawdopodobny był wybuch pyłu węglowego, który uniósł się w powietrze po trafieniu torpedy. Mimo upływu ponad 100 lat od opisywanych wydarzeń, wciąż nie poznaliśmy prawdziwej przyczyny drugiej eksplozji. Dla wielbicieli spiskowych teorii dziejów warto napomknąć o jeszcze jednej kontrowersyjnej hipotezie, a mianowicie o tym, że zatopienie Lusitanii miało być efektem misternego planu Winstona Churchilla, który w ten sposób chciał wciągnąć Stany Zjednoczone do wojny. Pożywkę dla tej teorii stanowi list Churchilla do Waltera Runcimana, prezesa Brytyjskiej Izby Handlu. Pierwszy Lord Admiralicji pisał w nim m.in. Najważniejsze jest przyciągnięcie neutralnej żeglugi do naszych wybrzeży, zwłaszcza w nadziei na uwikłanie Stanów Zjednoczonych w stosunki z Niemcami. Z naszej strony zależy nam na ruchu. Im więcej, tym lepiej. A jeśli część z nich wpadnie w kłopoty, jeszcze lepiej. Choć treść listu otwiera przed nami pole do snucia licznych domysłów, należy zaznaczyć, że Lusitania była statkiem brytyjskim,
i, jak pokazaliśmy w pierwszej części filmu, swoistą dumą narodową. Trudno zatem wpisywać los Lusitanii w misterną grę, którą prowadził wówczas Churchill. Kończąc te rozważania, należy jeszcze odnieść się do tego, czy niemiecki kapitan Walter Schwiga wiedział, co jest jego celem. Według przywołanych zapisków z dziennika pokładowego zdał sobie z tego sprawę dopiero w momencie, gdy trafiony statek zaczął tonąć, a on ujrzał na dziobie jego nazwę wypisaną złotymi literami. W ostatnim wpisie dziennika dotyczącym tej tragedii zapisał: „Nie byłbym w stanie wystrzelić drugiej torpedy w ten tłum walczących o życie ludzi”. Wpis ten, dokonany 15 minut po uderzeniu torpedy, nie oznacza jednak, że przed podjęciem decyzji o pościgu za Lusitanią, a wreszcie przed wydaniem rozkazu do odpalenia torpedy, niemiecki kapitan nie wiedział, z jaką jednostką ma do czynienia. Jak trafnie konkluduje Lars Erik, autor wstrząsającego reportażu o tragedii statku, sylwetka Lusitanii, jej wielkość, linia kadłuba, 4 kominy czyniła z niej chyba najłatwiej rozpoznawalny statek spośród tych, jakie pływały wówczas po morzach. Trudno zatem jedynie na podstawie zapisków dziennika pokładowego w ogóle rozważać, że Schwiga był nieświadomy, na jaką jednostkę poluje. Działał z premedytacją. Polityka. Storpedowanie Lusitanii było dla Niemiec czymś znacznie więcej niż tylko zatopieniem kolejnego statku. W Berlinie bardzo szybko zrozumiano, że chodzi o kryzys polityczny, jakiego w tej wojnie Rzesza jeszcze nie doświadczyła. Atak przeprowadzony w sposób, który świat bez wahania określił mianem barbarzyńskiego, odbił się echem w każdej stolicy, ale zwłaszcza w Waszyngtonie. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi wybuchł potężny, wręcz bezprecedensowy kryzys. W niemieckiej stolicy panowało przekonanie, że storpedowanie statku, na którego pokładzie znajdowali się obywatele amerykańscy, może stać się momentem, w którym Stany Zjednoczone porzucą swoją neutralność i wejdą do wojny przeciw Rzeszy. Reakcje zza oceanu były ostre, gwałtowne i pełne emocji. Były prezydent Theodore Roosevelt, dotąd dość wyważony w ocenie niemieckich działań, bez mrugnięcia okiem domagał się wypowiedzenia Niemcom wojny. Z kolei urzędujący prezydent Woodrow Wilson poszedł jeszcze dalej. Publicznie nazwał atak na Lusitanię najgorszym aktem piractwa morskiego w dziejach ludzkości. Domagał się jednoznacznego przyznania, że storpedowanie statku było złamaniem prawa międzynarodowego i żądał wypłaty odszkodowań rodzinom ofiar. Ton jego noty dyplomatycznej był właściwie ultimatum. Niemiecka dyplomacja nie miała wielkiego pola do manewru. Po kilku bardzo napiętych tygodniach protestów, wymiany not dyplomatycznych, a nawet udowadniania zasadności podjętych działań u wybrzeży Irlandii, ostatecznie 30 maja Niemcy zadeklarowali gotowość do wypłacenia odszkodowania rodzinom ofiar zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i pozostałych państw neutralnych. Kilka dni później, 5 czerwca, cesarz Wilhelm II w tajnym rozkazie zabronił marynarce wojennej torpedowania pasażerskich parowców pływających zarówno pod neutralną flagą, jak i pod banderą państw wrogich. Mimo chwilowego uspokojenia nastrojów, polityczne konsekwencje zatopienia Lusitanii okazały się dalekosiężne. Po raz pierwszy w tej wojnie na tak dużą skalę zginęli obywatele Stanów Zjednoczonych, przez co ani amerykańska opinia publiczna, ani władze nie mogły przejść nad tą tragedią do porządku dziennego. Od tego momentu w Stanach Zjednoczonych narastało przekonanie, że trwała neutralność może okazać się nieosiągalna. Dlatego też zatopienie Lusitanii stało się jednym z punktów zwrotnych I wojny światowej i sygnałem, który rozpoczął powolny, ale nieuchronny proces prowadzący Stany Zjednoczone ku wojennemu zaangażowaniu 2 lata później.